Hejka! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny dzień na Sycylii. Dzisiaj, nie wiem już to, który jest dzień. Już tu długo jesteśmy. Jest środa. Tak, dokładnie. W każdym razie zostajemy do niedzieli, więc będziemy jeszcze dłużej. Dzisiaj zabieramy Was w kolejne ciekawe miejsca. Jak widzicie, nie pada, więc my już jesteśmy szczęśliwi. I mamy nadzieję, że dzisiaj poglądamy jakieś starożytne świątynie. Wyczekautowaliśmy się z hotelu. Standardowo zapłaciliśmy City Tax, czyli taki podatek miejski. On tam chyba kosztował 2 euro za osobę. No a teraz już pakujemy się do furki i jedziemy ku dalszej przygodzie. Przyjechaliśmy sobie na spacerek do nadmorskiego miasteczka Mazara del Vallo. Wygląda fajnie, spokojnie. Słuchajcie, zauważyliśmy, że dzisiaj nie wieje. Jest bardzo spokojna woda, nie ma w ogóle fal, nie ma wiatru, więc jest bardzo przyjemnie, jest kilkanaście stopni. No i teraz sobie zrobimy spacerek po tym mieście. Zobaczymy Starówkę, zobaczymy katedrę, zobaczymy jakieś inne rzeczy. To i miasteczko jest bliżej nam nieznane. Po prostu postanowiliśmy, że się tutaj zatrzymamy. Zrobimy sobie jakąś przerwę na kawkę i croissancika i przy okazji coś nam pokażę. Morze dzisiaj bardzo spokojne. W ogóle to miasteczko od samego początku wskazuje na to, że są tu takie pozostałości po kulturze arabskiej, więc na przykład nawet ten budynek tak trochę mi się z tym kojarzy. Tam macie kolorowe schody. Zaraz zobaczymy, jak wygląda stara część miasta. Te kolorowe schody zrobione z płytek naprawdę bardzo przypadły mi do gustu. Już od samego początku jakieś stare pozostałości wydaje mi się, że to mogła być jakaś brama albo mury miasta. Tutaj z kolei macie taką słynną, oczywiście w tym miejscu, fontannę, która przedstawia ludzi z tego miasta. Znaleźliśmy mapę miasta, no i plan jest taki, że powędrujemy tymi uliczkami tego miasteczka według planu, żeby zobaczyć te główne atrakcje tego miasta. Zaczynamy tutaj przy fontannie i przy łuku normańskim, a następnie kierujemy się w kierunku kościołów i katedry. Gabi poznała historię tego miasta, więc zaraz Wam opowiem. Dowiedziałam się, że przez 3 wieki to miasto było pod wpływami arabskimi, a później w 1070 roku zostało wyzwolone przez Normanów i oni tutaj zbudowali zamek, który był zamkiem do powiedzmy XV wieku, kiedy został przekształcony na więzienie. Czyli ta część to był zamek? Tak, i ten łuk to jest pozostałość murów obronnych i zamku wybudowanego przez Normanów. Przedstawiamy Wam kościół numer 1. Jeszcze nic o nim nie wiemy, ale wygląda naprawdę przepięknie. Bazylika, przed którą się znajdujemy, została założona pierwotnie w 1808 roku, czyli po tym, jak Normanowie odbili to miasto z rąk arabskich. No i oczywiście przez dziesiątki, setki lat była odbudowywana, niszczona. W tym momencie wygląda przepięknie, przepiękna barokowa bazylika. No i słyszeliśmy, że ma bardzo, bardzo dużo bardzo ciekawych zabytków w środku. Zobaczymy, czy jest otwarta. Jeżeli tak, to zajdziemy na chwilę. Wchodzimy do kościoła. Ciekawe, czy otwarte. Tak właśnie wygląda ta katedra w środku. Bazylika. Przepraszam. Zdecydowanie mają rozmach. Jest to wszystko pięknie namalowane. I ono ma naprawdę ogromne rozmiary. Aż głowa boli, jak się patrzy w górę. A z tyłu takie ogromne organy. Przyznaję bezbiście, że ta bazylika podoba mi się bardziej niż katedra w Palermo. Plac przed bazyliką bardzo ładny. Oprócz bazyliki na placu znajduje się również muzeum. Tutaj znajdziecie zbiory na przykład srebra z XIV wieku. Bazylika, tak jak Gabi wspominała, naprawdę przepiękna. A tam jeszcze, zaraz za tą kamienicą, znajduje się kolejny kościół. Dotarliśmy teraz do dzielnicy, która nazywa się Kasbach. To jest taka dzielnica znana z tego, że
Znajduje się tutaj taki labirynt bardzo fajnych uliczek, bardzo klimatycznych. Może w dzień mniej to widać, ale teraz pochodzimy sobie trochę po tej dzielnicy i wam ją pokażemy. Dotarliśmy na kolejny placyk. Samochodów pełno. Wiecie, we Włoszech każdy parkuje jak chce. Przed nami przepiękny kościółek. Wygląda naprawdę bardzo klimatycznie. Tutaj macie mapkę Mazzarry. Możecie zobaczyć, jak wygląda Stare Miasto. Jest zaraz przy morzu. Są tutaj też takie fajne kanały. A to nie wiem, co to jest, ale myślę, że to może być jakiś herb. Znaleźliśmy bardzo fajną uliczkę, gdzie możecie znaleźć przepiękne kafle. Tutaj widać, że wpływy żydowskie również są dość silne. Ale oprócz tego staraliśmy się zrobić zdjęcia zabytków, które są na tych kafelkach i być może uda się niektóre z nich wam pokazać. Dla odmiany odeszliśmy kawałek od naszej dzielni. Zobaczyliśmy, wiecie, dzwonnicę. Jest kolejny przepiękny kościół. Widać te wpływy takie hiszpańsko-arabskie. Wygląda naprawdę fajnie. Kontynuujemy zwiedzanie dzielni. Gabi teraz próbuje tradycyjny taniec sycylijski. Z panem na murze. Tak, powiedzmy, że z panem Maurem. O. Różnie mówią. Dla miłej odmiany pokazujemy wam kolejny kościół. Jakoś tak to bywa, że kiedyś jak coś budowali i się ostało, to są to kościoły. Tym razem kościół Świętego Franciszka. Tutaj go widać. O, taki jest duży. Kościół został zbudowany w 1680 roku. Oczywiście był wielokrotnie przebudowywany, ale już chyba w XIII wieku pojawiło się tutaj przedstawicielstwo franciszkanów. No i oczywiście ten kościół został zbudowany na jakiejś starszej budowli sakralnej. A za nami mogliście zobaczyć typowe przykłady samochodów tutaj na Sycylii. Małe, piccolo. Być może. Ja już odchodziłem i sobie zdałem sprawę, że wam nie pokazałem, jak wygląda kościół w środku. No przecież tak nie może być. Musicie go zobaczyć. Tylko musimy być naprawdę cicho. Spójrzcie. Słuchajcie, jestem bardzo mile zaskoczony. Patrzcie na sufit. Jest naprawdę przepiękny. Mam nadzieję, że wam się podobało. Teraz czas lecieć dalej, bo już mój przewodnik ma dosyć mnie i wchodzenia do każdego kościoła. Namówiłem ekipę, żeby też zobaczyli kościół. A co? Taki mam dar przekonywania. No dobra, wiem, że nie powinienem, ale pokażę wam jeszcze jeden kościół, bo mi przypadł do gustu. Nazywa się Chiesa di San Calcedonio. Kojarzy mi się z Calcedonią. Niestety jest zamknięty, ale stoi na takim naprawdę urokliwym placyku. To jest w ogóle bardzo urokliwe miejsce, muszę przyznać. Bardzo dużo wpływów arabskich, bardzo dużo wpływów żydowskich. Super, tygiel kulturowy. Jak ci się podoba? Super. Tutaj mamy wpływy azjatyckie, słuchajcie, spójrzcie na kable. Ja wiem, że to taka amatorka w porównaniu z Bangkokiem, czy w ogóle z Azją, ale mimo wszystko starają się, żeby wpływy azjatyckie również tutaj były. A co tam mamy w oddali? Może to nie kościół, może to co innego. Zaraz zobaczymy. Spójrzcie tylko na ten kościół w środku. Czegoś takiego pewnie też nie widzieliście dawno. To jest tak zwany kościół z widokiem na gwiazdy, czyli nie ma sufitu. Panteon. Panteon, dokładnie. Tylko dziura większa. I sobie zrobili tutaj akurat szopkę świąteczną. A zaraz naprzeciwko kościoła już możecie zobaczyć typowe takie cechy architektury arabskiej. Trochę poczytałem o tym budynku, co ma takie, według mnie, cechy arabskie. Okazało się, że to kościół z XVI wieku. Także może trochę źle odczytałem te moje wskazówki. W
każdym razie w tym momencie tutaj mieści się muzeum, Museo Satiro, i to jest muzeum takiej słynnej rzeźby, która została znaleziona w 1998 roku. Niestety nie znalazłem nigdzie wizerunku tej rzeźby, więc postaram się wam wkleić z neciku, a tutaj idziemy teraz do Kolegium Jezuickiego. Zobaczymy, jak wygląda w środku. Spójrzcie na wejście. Mają rozmach. A jak jest w środku, zaraz zobaczycie sami. Uważam, że będzie naprawdę na bogato. No dobra, już widzę, że jest na bogato. Przepiękne miejsce. Kościół zawsze miał sporo kasy, więc doinwestowywał. Ciekawe, co jest tam w środku, chociaż wygląda mi to na sklep akurat, ale i tak wejdziemy i zobaczymy. A tutaj miłe zaskoczenie, bo okazuje się, że w tym miejscu jest wystawa poświęcona miasteczku i nazywa się Mazzara w miniaturze. Spójrzcie, wszystkie te budowle, które wam staraliśmy się pokazać, możecie tutaj zobaczyć w miniaturze i wyglądają naprawdę bardzo, bardzo interesująco. Nawet jeżeli coś jest zniszczone, to tutaj możecie to zobaczyć. Mam nadzieję, że rozpoznajecie niektóre z nich. My z pewnością rozpoznajemy. Tylko spójrzcie, poznajecie? W tym miejscu jesteśmy właśnie teraz. Przechodziliśmy przez tą bramę i weszliśmy w te drzwi. Jest i katedra. Katedrę również wam pokazywaliśmy, a teraz możecie ją podziwiać w miniaturze. A tutaj macie zamek, który tutaj był. Nie wiem, czy pamiętacie, na samym początku pokazywaliśmy wam ten łuk. Tak wyglądała cała budowla w rzeczywistości. Zwiedziliśmy już Stare Miasto, poznaliśmy kilka ciekawych osób, pogadaliśmy sobie trochę z jednym panem, który tutaj organizuje tą wystawę miniatur. Pokazał nam plakat z papieżem, Polakiem. Powiedział, że tutaj papież był i nawet odesłał nas do jednego kościoła, gdzie właśnie wizytował to miasteczko. No i cóż, Gabi, jak ci się podobało to miasteczko? Mnie bardzo się podobało, jest naprawdę takie klimatyczne, te wpływy arabskie są widoczne na każdym rogu praktycznie. No i fajnie, że jest tak skonstruowane, że jest ta mapka, powiedzmy, za którą można iść i zwiedzać to miasto i od razu widać, które są najważniejsze atrakcje tego miasta. Tak, jak tu jesteście, to polecamy wam zobaczyć te 15 punktów, które znajdziecie na mapce. Oczywiście nie musicie zobaczyć wszystkich, bo większość to kościoły, ale nam to zajęło mniej więcej godzinkę. Teraz wracamy do samochodu, zmierzamy w kolejnym kierunku. Naprawdę bardzo, bardzo polecamy to miejsce, no i przy okazji polecamy to niebieskie niebo. Oczywiście przed drogą musieliśmy wejść do kawiarni, bo obowiązkowo trzeba wziąć lody pistacjowe. Oprócz tego spremute, czyli soczek pomarańczowy. I tutaj patrzcie, jakie są słodkości. Można sobie coś dobrego zjeść, skosztować. Po prostu wygląda to prześlicznie. Tutaj jeszcze są rogaliki. Jest i croissancik, a jak będziemy wychodzić, to co, Gabi, weźmiesz? Lodzika pistacjowego. Na zdrowie. Przyjechały i lodziki. Spójrzcie, jak śmiesznie podane. No i teraz zastanawiamy się, czy jak podniesiemy, to opadną. Słuchajcie, zatrzymaliśmy się po drodze w miejscowości Szakka. Tak, po prostu taka miejscowość z bani. I patrzcie, co odkryliśmy przy okazji. Zaraz wam pokażę, bo jest to naprawdę niesamowite. I zaraz, oprócz tego, co widzicie za mną, patrzcie, jak niesamowity kolor wody. Zobaczycie właśnie teraz ujęcia z drona.
Przyjechaliśmy właśnie do jednego z piękniejszych miejsc na południowej mapie Sycylii, czyli... Z tego co widzicie, to mam właśnie te piękne białe klify, które nazywają się Scala dei Turchi, czyli... Schody Turków. Dokładnie. Nazwa wiąże się z tym, że kiedyś chowali się tutaj tureccy piraci, no ale nie z tego jest słynne to miejsce, jest słynne dlatego, że można podziwiać przepiękne formacje skalne. Dokładnie. Tutaj też możecie zobaczyć, jak stare są te formacje skalne. Każdy stopień, każde załamanie ma 21 000 lat, więc możecie się tylko domyślać, jak stare są te formacje skalne na samym dole. Spójrzcie, tutaj widać te załamania, te schodki. Tam podobno nie można wchodzić, ale jak widać ludzie są. I tutaj każdy ten schodek to jest 21 000 lat mniej więcej. A są naprawdę przeogromne. Mają około 100 metrów wysokości. Nie ma co, wracam szybko do fury, idę po drona i widzimy się w powietrzu za 3, 2, 1. W ogóle te schody są inne niż oczekiwałam. Oczekiwałam bardziej schodów niż takich pięterek. Nigdy wcześniej nie widziałam, jak wyglądają te schody, ale naprawdę morze jest bardzo turkusowe i wygląda to jak Great Ocean Road. Bardzo mi to przypomina w Australii. Polatane. Mam nadzieję, że się podobało. Teraz jedziemy jeszcze w jedno miejsce. Postaramy się tam bardziej na dół zjechać. Może się uda. Więc zobaczymy te formacje skalne z bliska. Trzeba wsiadać do fury i jechać. Nie ma chwili do stracenia, bo to nie ostatnia rzecz, którą dzisiaj zobaczymy. Słuchajcie, znaleźliśmy miejsce, gdzie można zejść na plażę. Tutaj widzicie te białe skały. A my sobie schodzimy na plażę i zaraz wam pokażemy formacje skalne z innej perspektywy. Jakby ktoś tu był w wakacje, to ten Beach Club to wygląda całkiem kozacko. Nawet siłownie tu mają. Zobaczymy, jak wygląda plaża. Dotarliśmy na plażę. Oto dowód, jest woda. Tylko żeby nam butów nie podlała. Stąd naprawdę przepięknie widać te białe skały. Widać, jakie są wysokie, ogromne. Coś czuję, że zaraz dronik wleci po raz drugi. Gabi testuje wodę. Jak tam woda? Bałtyk w lecie, chłodna. Teraz już oficjalnie La Scala dei Turchi. Przybyliśmy, zobaczyliśmy, zdobyliśmy. Jeżeli chodzi o piasek, to słuchajcie, po tej stronie wyspy piasek nie jest czarny. On jest trochę ciemniejszy, ale mimo wszystko jest żółty, a od strony wschodniej, tam gdzie byliśmy na początku, rzeczywiście plaże były czarne i kamieniste. Mamy nadzieję, że ujęcia z dronika wam się podobały, bo na ekranie wyglądały przepięknie. Tak, latało się naprawdę fajnie. Poleciałem bardzo daleko i przed, i za, i od strony morza, od strony lądu. Niestety w którymś momencie zgubiłem drona. Całe szczęście udało się go odnaleźć, więc dzięki temu oglądacie te ujęcia, jeżeli tam wszystko się nagrało ok. Bardzo fajna miejscowa. Jeżeli macie na przykład tydzień w tym miejscu, to fajnie tutaj na cały dzień przyjechać sobie na plażę. A my cóż, my się zbieramy, bo chcemy wam jeszcze pokazać jedną rzecz. No i musimy zdążyć przed zamknięciem, a może to nie być takie proste. W każdym razie jeszcze ostatnia sprawa, jest styczeń, piękne słońce, chodzimy w t-shirtach, 15 stopni. Na Sycylię można w każdym miesiącu przyjechać. Witamy się już oficjalnie tutaj z Doliny Świątyń w Agrygencie.
Tak, jesteśmy w Agrygencie, tutaj spędzimy też noc. Ostatnia rzecz, którą chcemy Wam pokazać, to przepiękne, starożytne świątynie. Chodźcie, zobaczcie, jak wyglądają. Ja dam jeszcze znać, że żeby tutaj wejść, trzeba zaparkować na parkingu, który tam chyba 2 euro za godzinę kosztuje. Oprócz tego mogą Was tutaj podwieźć taksówki za 3 euro za osobę, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo daleko i dzięki temu jesteśmy w najdalszej części tego parku i możemy sobie wracać spokojnie już na nogach. Na samo wejście tutaj kosztuje chyba z 17 euro, więc całkiem sporo, ale podobno warto. Ale my mieliśmy promkę i weszliśmy za 14 euro za osobę. Jesteśmy przy pierwszej świątyni. Ja muszę powiedzieć, że jest nieźle zachowana. Nie wiem, jak jest stara, ale bardzo mi przypomina Grecję. Można trochę Egipt, no ale jednak bardziej Grecję. Zaraz się dowiemy, co to za świątynia i Wam wszystko powiemy. Już się wszystkiego dowiedzieliśmy. Jest to świątynia Hery, świątynia z V wieku przed naszą erą. Styl dorycki, to możecie oczywiście rozpoznać po kolumnach. A z tej świątyni roztaczał się taki przepiękny widok. Pewnie każdy chciał być tu kapłanem. Można było fajne zachody słońca oglądać. Możecie zobaczyć Agrygent. Pozdrawiamy Wojtusia, który nienawidzi tej nazwy. I to właśnie tam będziemy dzisiaj spali. Samo miejsce jest naprawdę bardzo spoko. Macie przepiękne świątynie. Oprócz tego macie bardzo bujną roślinność. Spójrzcie, jakie tutaj są kaktusy, jakie są rośliny. Nie może zabraknąć drzewek oliwnych, więc fajnie tu przyjść. Taki protip jeszcze dla ludzi, którzy kochają zwierzątka. Tutaj można sobie wchodzić z psami, kotami. Właśnie minęliśmy taką parę, która robiła sobie sesję fotograficzną swojego kota na tle tej świątyni. Było to naprawdę fajne, szczególnie jak kot spotkał się z psami, ale wszystko skończyło się bardzo dobrze. Mówiliśmy Wam, że ten kompleks jest duży, dlatego podjechaliśmy tu taksówką. Nie wiem, czy widzicie kolejną świątynię. Ona jest naprawdę daleko stąd. O tutaj. A to jest dopiero druga świątynia z licznych, które możecie odwiedzić. Cały kompleks ma ponad 3 km długości i chyba gdzieś tutaj zostawiliśmy samochód, ale nie jestem pewien. Widzicie tą ulicę, która się nie kończy? To właśnie nią będziemy szli do poszczególnych świątyń. Okoliczności przyrody przepiękne. Bardzo fajny highlight, bo już zaraz zachód słońca się zbliża. Bardzo fajny spacerek na koniec dzisiejszego dnia. Idziemy sobie teraz wzdłuż jakichś murów. Ja szczerze, że nie do końca wiem, co to jest, chociaż wygląda imponująco. Nie wiem, czy to były mury, czy też jakieś pozostałości po świątyni. Wygląda bardziej jak takie umocnienia, które przed wrogami chroniły to miasto. To, co warto wiedzieć o tym miejscu, to to, że to jest ogromne miejsce. Ma 800 hektarów. W 1997 zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a zdecydowana większość budynków tutaj pochodzi z V wieku przed naszą erą. Wyszło przepiękne słońce. Spójrzcie, jak teraz przepięknie widać tą świątynię, jak jest przepięknie oświetlona. Kieciorek nas przyszedł odwiedzić. Niestety nie mamy nic do jedzenia, ale dumnie kroczy z nami, idzie z nami zwiedzać kolejną świątynię. Dotarliśmy do najlepiej zachowanej świątyni. Już Wam mówię troszeczkę więcej na jej temat. Świątynia, która znajduje się za mną, również powstała w tym samym czasie co świątynia Hery. Jest to świątynia Konkordii, czyli tak zwana świątynia zgody. Została zbudowana w latach 440-430 przed naszą erą. No i jak widzicie, jest naprawdę najlepiej zachowana, a to ma swój powód. W późniejszych czasach ta świątynia została przekształcona w kościół, dlatego nie została zniszczona. Tylko spójrzcie, jaka rzeźba leży przy tej świątyni. Tu świątynia Konkordii, a tutaj upadły Ikar. Muszę przyznać, że bardzo się cieszę, że tutaj przyszliśmy. Te świątynie są naprawdę bardzo, bardzo dobrze zachowane. Tylko na to spójrzcie. Ja się trochę czuję, jakbym był na Akropolu w stolicy Grecji. Widać dosłownie wszystko. Widać wszystkie kolumny, widać portyki, widać to, co się dzieje w środku. Naprawdę można poczuć się jak w starożytnej Grecji.
No i Gabrielka wam macha, chociaż to jeszcze nie machanie na do widzenia. Idziemy dalej. Ten highlight naprawdę jest powalający. Tam się zbiera bardzo dużo ludzi. Nie do końca wiemy dlaczego, ale zaraz to sprawdzimy i wam wszystko pokażemy. Wszystko się wydało. Jakieś kuski tutaj hodują. Agrigento o zachodzie słońca. Wchodzimy do kolejnego fajnego miejsca. Znaleźliśmy taki ogród, w którym, zobaczcie sami, nikogo nie ma. Za to jest przepiękna roślinność. Te rośliny nigdy nie przestaną mnie zaskakiwać. Potrafią być tak ogromne i potrafią mieć tak niewyobrażalne kształty, że do tej pory nie wiem, jak to jest możliwe. Tylko spójrzcie na kolekcję tych kaktusów. Przypominają się Stany i Saguaro National Park. A tutaj przekwitnięty kwiat. Chociaż mnie najbardziej urzekają te rośliny. Są naprawdę idealne. To miejsce w promieniach zachodzącego słońca sprawia naprawdę magiczne wrażenie. Jest takie miękkie, żółte światło. Wszystko wygląda od razu lepiej. Znajdziecie tutaj też przepiękną willę w takim stylu, który również ma cechy arabskie. Jest naprawdę wspaniała. Niestety trwa w niej remont. Nie wiem do końca, jakie jest jej założenie, ale wygląda na jakąś, nie wiem, może restaurację, może kawiarnię. My tymczasem idziemy dalej, bo tam już przyjaciele Azjaci na nas czekają. Przed nami kolejna świątynia. Ta z pewnością nie jest aż tak dobrze zachowana. Spójrzcie na te ruiny, chociaż te monumentalne, stojące kolumny robią nadal wrażenie. Jest to świątynia Herkulesa. Świątynia Herkulesa to najstarsza świątynia w tym kompleksie. Pochodzi ona z V albo VI wieku przed naszą erą i miała 38 kolumn. Jak widzicie, teraz stoi tylko kilka, chociaż słuchajcie, jak na ten V-VI wiek przed naszą erą, musicie przyznać, że nadal całkiem nieźle się zachowała. Wiem, że zwiedzamy świątynię, ale chcę wam jeszcze pokazać ten przepiękny widok. To jest naprawdę idealny powód, żeby wpaść tu na zachód słońca. Prawie ominęliśmy świątynię Zeusa, ale słuchajcie, to nie nasza wina. Tutaj z tej świątyni to naprawdę dużo nie zostało. Dlatego myśleliśmy, że to po prostu jakieś tam małe pozostałości. Nie wiem, czy to jest jakaś część leżącego Zeusa. Tak wnioskuję z tego obrazka, ale nie jestem naprawdę tutaj specjalistą. Odnośnie świątyni Zeusa, to jeszcze tylko dodam, że naprawdę zdecydowana większość to są same ruiny i bardzo ciężko ją rozpoznać. Tutaj są fajne inscenizacje, jak to wyglądało, jest bardzo dużo ciekawych informacji. Jest to świątynia z 480 roku przed naszą erą i to była największa świątynia w tym kompleksie. Wszędzie pełno ruin, wszędzie pełno kamieni. To wszystko w blasku zachodzącego słońca. Ja wiem, że jestem monotematyczny i przepraszam, że się powtarzam. I postanowiłem, że nawet nie będę mojej twarzy wam pokazywał po raz 10, bo po co? Lepiej podziwiać te przepiękne widoki i te przepiękne kolory. Dotarliśmy do świątyni Dioskurów. Jedna z ostatnich rzeczy, które można tutaj obejrzeć. Jak widzicie, rzeczywiście niewiele z niej zostało, a dokładniej taki róg świątyni. 4 kolumny, które są tutaj ustawione od 1836 roku, kiedy to zrekonstruowano właśnie ten kawałek. Niby niedużo, a jednak można sobie wyobrazić, jak ta świątynia wyglądała. Kończymy już zwiedzanie.
Bardzo nam się podoba w tym parku archeologicznym. Zwiedzaliśmy, myślę tak, że około 2 godzinek i naprawdę można by zwiedzać dużo dłużej. Jak widzicie, słońce już zaszło, my bez okularów. To znaczy, że trzeba by zjeść jakiś obiad, że nie wspomnę o kolacji. Jeżeli chodzi o wejście tutaj, naprawdę bardzo wam polecamy. Można się dużo dowiedzieć, dużo nauczyć, fajne miejsca archeologiczne zobaczyć. No i cóż, jedziemy szukać naszego hotelu. A te drzewa, które tutaj wszędzie widzicie, to są drzewa migdałowe i tak migdały rosną tutaj w tych skorupkach, nazwijmy je. I jak widzicie, tutaj dużo osób próbowało i je rozłupywało. Podświetlone te świątynie też mają swój urok. My, jak już widzicie, idziemy szukać miejsca naszego zakwaterowania na samej górze w Agrigento. No i skądś ten widok znamy, auto zostawione, szukamy apartamentu. Taki mamy widok z tarasu naszego hoteliku w Agrigento. Nie za dużo widać, tam jest morze, a tutaj jest nasz taras. Wyszliśmy sobie na miasto, Agrigent nocą, tak wygląda. Gabi już tu robi jakiś window shopping. Znalazłam dla Ciebie torbę do pracy. Rzeczywiście fajne. No nic, idziemy się przejść i znaleźć coś do jedzenia. Takie klimatyczne uliczki możecie tu znaleźć. Są naprawdę fajne, klimatyczne. No ale jeszcze raz, my jesteśmy mega głodni. Jesteś głodna? Bardzo. Ja też, my jedliśmy dzisiaj tylko śniadanie o 8:30 rano, a jest, słuchajcie, 19. Chleb z ceramiką, nasz stylista, jeśli to już standard. Ten jest naprawdę wyjątkowo urokliwy. Idziemy sobie główną ulicą, a tu taki przepiękny kościół wyrósł. Słuchajcie, nie wiem, czy to katedra, czy co innego, ale nie będę się nad tym zastanawiał. Spotkaliśmy taki ciekawy budynek. Myśleliśmy, że to kościół, no ale to chyba nie jest kościół. Pójdziemy z drugiej strony, postaramy się odkryć, co to może być. A może to jest katedra? Kolejny kościół odnaleziony na mapie Agrigentu. Tak wyglądają urokliwe zaułki w centrum historycznym w Agrigencie. My niedługo dojdziemy do katedry, więc tamten kościół to nie była katedra. Przepraszam, że się pomyliłem. Od tamtej pory widzieliśmy już kilka kościołów, ale zgooglowałem i niestety, dla nas niestety, miejsce, gdzie chcemy dojść, czyli to główne miejsce, jest po drugiej stronie wzgórza. Dotarliśmy do katedry. Katedra rzeczywiście wielka, ogromna, robi wrażenie. Ale jeszcze raz, my nie chcieliśmy zwiedzać, tylko co chcieliśmy? Chcieliśmy jeść, a poszliśmy na zwiedzanie. No i gdzie jest jedzenie? Nie ma. Słuchajcie, pół godziny później zwiedziliśmy wszystkie kościoły. Nie znaleźliśmy żadnej restauracji. No i cóż, schodzimy z powrotem tam, gdzie zaczynaliśmy i tam będziemy szukać. Trafiliśmy na schody artystów. Ja może jestem po prostu zbyt głodny, żeby je docenić, ale nie wyglądają mi się najpiękniejsze. Nie wydają mi się najpiękniejsze. No i słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie, ale gdzieś mniej więcej w tym miejscu kręciłem wam jakiś czas temu informację, że chodzimy i szukamy. No więc chodzimy i szukamy. O, pamiętacie ten kościół? No to jesteśmy w tym samym miejscu. Dalej głodni. Przyszło jedzenie. Słuchajcie, w końcu udało nam się znaleźć knajpę i jemy coś dobrego. Znaczy, mam nadzieję, że jest dobra. Musimy spróbować. Wszyscy zadowoleni, wszystkim smakuje, także ja też zaczynam szamać. Mam nadzieję, że ten trochę przydługi odcinek wam się podobał, bo nam dzisiejszy dzień podobał się bardzo. Tak, mieliśmy dzisiaj bardzo długi dzień. Pewnie nagraliśmy bardzo dużo kontentu. Nie wiemy, ile jeszcze wrzucimy, ale naprawdę fajny dzień. Fajnie, że słońce znowu wyszło. To pierwsze miasteczko było bardzo udane. Później jeszcze lataliśmy sobie dronem. Fajnie było zobaczyć te klify. No i później jeszcze te greckie świątynie. Także naprawdę super. Jeszcze Agrigento by night. W końcu udało się coś zjeść. No i teraz się z wami żegnamy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!
Pa, pa. Liczymy na jakieś komentarze.